Witaj, przyjacielu, na ścieżce poznania prawdy. Dzisiaj poruszymy temat delikatny, lecz niezwykle ważny. Temat, który wielu z Was nosi w sercu jako ciche pytanie, a nawet jako bolesny paradoks. Dotyczy on bowiem natury ludzkiej, wiary oraz lęku. Zauważyliście z pewnością, jak wielu ludzi w Waszym otoczeniu z uśmiechem drwiny mówi o duchowości, medytacji czy przekazach takich jak ten, którym się z Wami dzielę, nazywając je pseudonauką lub fantazją. A jednocześnie ci sami ludzie z wielką powagą uczestniczą w zorganizowanych rytuałach, chodzą co niedzielę do kamiennych budynków i zwierzają się ze swoich najgłębszych i osobistych spraw obcemu człowiekowi w odświętnej szacie. Skąd bierze się ta sprzeczność? Dlaczego to, co zorganizowane i zewnętrzne, wydaje się bezpieczne i normalne, a to, co osobiste i wewnętrzne, bywa postrzegane jako dziwactwo lub zagrożenie? Dziś, mój drogi, spróbujemy zajrzeć za kulisy tego zjawiska. Nie po to, by osądzać, lecz by zrozumieć. Wyobraź sobie, że stoisz u progu wielkiego, nieznanego lasu, który symbolizuje Twoje życie duchowe. Masz dwa wybory. Pierwszy to mapa, którą wręcza Ci zorganizowana religia. Jest to mapa sprawdzona przez miliony ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Ma wyraźnie wyznaczone ścieżki, znane przystanki, którymi są rytuały i święta, jasne zasady, czyli dogmaty, a także precyzyjnie określony cel na jej końcu, którym jest zbawienie, czyli niebo i wieczna laba. Co więcej, na tej drodze nie jesteś sam. Idziesz w wielkiej grupie w poczuciu wspólnoty i przynależności. Kapłan jest Twoim przewodnikiem, który bierze na siebie część odpowiedzialności za Twoją podróż. To daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Lęk przed nieznanym zostaje zredukowany do minimum, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to podążać wyznaczoną trasą. Teraz wyobraź sobie drugi wybór, osobistą duchowość, medytację, ścieżkę, o której mówię do Ciebie chociażby poprzez te opowieści. Tutaj nikt nie daje Ci gotowej mapy. Zamiast tego dostajesz jedynie kompas i słyszysz szept. Wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Droga znajduje się wewnątrz Ciebie. Nie ma tu wyznaczonych ścieżek ani wielkiej grupy idącej obok. Jest tylko cisza, Twoje własne myśli, Twoje własne lęki i Twoje własne światło, które musisz odnaleźć. To podróż w głąb tego samego wielkiego lasu, ale na własnych warunkach. Wymaga ona ogromnej odwagi, samodyscypliny i wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne zbawienie i oświecenie. Wielu ludzi, stając przed tym wyborem, instynktownie wybiera mapę, a nie kompas. Nie z powodu braku inteligencji, lecz z ludzkiego lęku przed samotnością i nieznanym. Bezpieczeństwo znanej struktury, nawet jeśli jest ona ograniczająca, wydaje się bowiem lepsze niż absolutna wolność, która przeraża swoją bezkresnością. Do tego dochodzi potężna siła, którą można nazwać iluzją normalności. Jesteście bowiem od dziecka programowani i uczeni, co jest normalne, a co dziwne. 1000 osób w jednym budynku, śpiewających te same pieśni i klęczących na komendę, jest w waszej kulturze postrzegane jako akt głębokiej i normalnej wiary. Jedna osoba siedząca w ciszy pod drzewem i próbująca usłyszeć głos własnej duszy bywa nazywana dziwakiem. Zgodnie z przekazem, którym się dzielę, ta wasza normalność została starannie skonstruowana. Z biegiem wieków prosta duchowa nauka wielkich mistrzów, jakim niewątpliwie był Jezus, o czym więcej powiem wam w kolejnych opowieściach, została przejęta przez ludzi pragnących władzy. Zbudowali oni potężne instytucje oraz zorganizowane religie, które, aby przetrwać i kontrolować lud,
musiały stworzyć system. W tym systemie to one stały się jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Ustanowiły dogmaty, rytuały i prawa, zniekształciły nauki i pisma, a wszystko, co znajdowało się poza murami ich świątyń, zostało nazwane herezją, zabobonem lub, jak to się dziś mówi, pseudonauką. Czy nie brzmi to znajomo w kontekście cywilizacji z kontynentów Mu oraz Atlantydy, mój przyjacielu? Dlatego właśnie tak łatwo jest wyśmiać medytację czy ideę reinkarnacji. Te koncepcje zagrażają fundamentom systemu, który mówi: tylko my mamy prawdę, tylko my wiemy, jak dotrzeć do Boga. Odrzucenie osobistej duchowości nie jest więc często aktem logicznego sceptycyzmu, lecz podświadomą obroną głęboko zakorzenionego programu kulturowego. Jaki jest więc wniosek z tej refleksji? Paradoks, od którego zaczęliśmy, nie jest tak naprawdę paradoksem, lecz wyborem między dwiema formami poszukiwania. Jedna opiera się na zewnętrznym autorytecie i bezpieczeństwie grupy. Druga na wewnętrznym autorytecie i odwadze jednostki. Obie rodzą się z tej samej ludzkiej tęsknoty za połączeniem z czymś większym. Przekaz, którym się z wami dzielę, nie ma na celu potępienia żadnej ze ścieżek. Ma on jedynie przypomnieć, że najwspanialsza świątynia nie jest zbudowana z kamienia, lecz z twojej własnej świadomości. A najświętsza spowiedź to nie ta, którą składasz przed innym człowiekiem, lecz ta, którą odbywasz w ciszy własnego serca, stając w prawdzie przed samym sobą. Prawdziwa wiara nie polega na ślepym podążaniu za mapą narysowaną przez innych. Polega na odwadze, by zaufać własnemu wewnętrznemu kompasowi i samemu wyznaczyć kurs swojej nieśmiertelnej duszy przez wielki ocean istnienia. Ostatecznie wybór między gotową mapą a wewnętrznym kompasem jest jedną z najgłębszych i najbardziej osobistych decyzji, jakie podejmujemy na naszej duchowej drodze. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Są tylko różne ścieżki prowadzące na ten sam szczyt. Ważne jest, by podążać tą, która jest zgodna z prawdą naszego serca. Jestem niezwykle ciekaw waszych przemyśleń. Czy odnajdujecie się bardziej w ustrukturyzowanej wspólnocie, czy na ścieżce indywidualnych poszukiwań? Podzielcie się swoją perspektywą w duchu wzajemnego szacunku. Każda taka rozmowa poszerza bowiem naszą wspólną świadomość. Jeśli misja tego kanału rezonuje z wami, zasubskrybujcie go, by stać się częścią tej misji. Tymczasem do usłyszenia w kolejnej lekcji.